Ostatnio nakręciłem odcinek, moją pierwszą recenzją w życiu o Plantronics Explorer 50. Posiadam je od roku ponad. Dziś chciałbym pokazać Wam porównanie Plantronics Explorer 50 do Plantronics Explorer 10. Porównanie to mogę zrobić dzięki temu, że Explorer 10 pożyczyłem sobie na kilka dni do testu. Na początek umówmy się, że zamiast Explorer 10 i 50 będę mówił po prostu E10, E50, bo sobie język połamie. W wykonaniu i wadze obu słuchawek praktycznie nie ma wielu różnic. Na pewno E50 ma ładniejsze wykończenie obudowy, przy E10 widzimy, to jest bardziej takie gładkie, płaskie, nie ma tych ozdobników. W E10 jest czarny plastik zaczepu, poza tym więcej takich wizualnych różnic na pierwszy rzut oka nie dostrzegam. Praktycznie mógłbym po prostu pójść na łatwiznę, skopiować, a potem wkleić fragmenty poprzedniego filmu o słuchawce E50. Obie słuchawki są niemal identyczne, dlatego też na końcu filmu umieszczę link do odcinka o E50, ponieważ naprawdę różnic jest tak niewiele, że będę mógł je pokazać w tym krótkim filmiku. Różnią się jedynie tym, a od strony technicznej, że E50 można podłączyć do dwóch urządzeń, a E10 można podłączyć tylko do jednego urządzenia naraz. Jednak mi udało się coś jeszcze zaobserwować, co może być różnicą, chociaż nie wynika to ze specyfikacji technicznej. Tutaj jeszcze drobna wizualna różnica, którą zauważyłem. W E10 jest takie delikatnie jakby bardziej wyprofilowane cięcie, którego nie ma w E50. W ostrzy to zobaczycie. Tutaj takie malutkie wgniecenie, jakby, znaczy nie wgniecenie, tylko taki wnęka na tej gumie. W E50 tego nie ma. Wpadłem na pomysł takiego testu, że puszczę dźwięk przez słuchawkę i będzie ją słychać w mikrofonie. Power on. Talk time 2 hours. Phone 1 connected. Za chwileczkę włączę muzykę. Jakiś pierwszy lepszy utwór, jaki znalazłem bez licencji do tworzenia. Utwór dosyć ładnie, wyraźnie słychać. Przewinę trochę dalej. A teraz włączę od początku i podłączę słuchawkę E10. Po włączeniu automatycznie zostanie połączona ze smartfonem. Power on. Talk time less than 2 hours. Phone 1 connected. Słyszycie to? Jest dużo ciszej. Oczywiście jeszcze podgłośnie ją. Volume maximum. I to jest maksimum. Zobaczcie od początku. Nie wiem, czy tylko Wy to słyszycie, ale ja mam wrażenie, że jest dużo ciszej na E10. Przewinę trochę dalej, tak samo jak przy poprzedniej. No jak słyszycie, jakość dźwięku jest bardzo dobra, ale jest inna, jest ciszej, po prostu jest ciszej i chociaż nie wynika to ze specyfikacji technicznej, powinno być teoretycznie to samo.
Kolejna delikatna różnica, jaką zauważyłem, to to, że diody LED sygnalizujące czy chęć parowania, czy podłączenie do ładowania świecą delikatnie ciemniej w E10. E10 przy świetle słonecznym są ledwie zauważalne, w E50 praktycznie widać je od razu. Być może jest to efekt samej konstrukcji zewnętrznej obudowy, a nie jasności świecenia diod. Natomiast jest to taka jeszcze jedna z różnic, jaką udało mi się wypatrzyć. Specjalnie czekam, aż będzie słońce wpadało przez okno ten mniej więcej rejon, gdzie słuchawki będę mógł Wam pokazać. Włączam obie słuchawki i teraz wprowadzę jedną i drugą w tryb parowania. Nie wiem, czy to już widać. O! I teraz E50 jest w trybie parowania. I to widać nawet, nie wiem, czy wyostrzę trochę. Wyostrz się. I E10 wprowadza w tryb parowania. A, najpierw muszę łączyć. Teraz zobaczcie. Nie wiem, czy to widać, ale E50 widać, że mruga, a E10 jest tak delikatne po prostu ledwie widoczne. Obie mrugają w tej chwili, uwierzcie mi, na czerwono i niebiesko. To już Wam pozostawiam decyzję, którą słuchawkę należy wybrać. Obie są dosyć dobre, różnica cenowa nie jest duża. Tak jak słuchałem i z jednej i z drugiej muzykę na dworzu, rozmawiałem, prowadziłem rozmowy, to nie widziałem dużych różnic, pomimo tego, że tak jak widzieliście, słyszeliście, sprawdzając to przy mikrofonie, to teoretycznie E10 gra trochę ciszej. Na pewno jeżeli nie będziecie podłączać dwóch telefonów, to te różnice w dźwięku nie są aż tak znaczne, żeby jakoś przepłacać, chociaż z drugiej strony zawsze można sobie dopłacić te kilka groszy więcej i mieć w zapasie albo podłączenie drugiego telefonu, albo mieć tą pewność, że ten dźwięk jest na pewno dobry. Tak więc, jeżeli się Wam podobało, to zasubskrybujcie, zostawcie lajka. To tyle, cześć.